cały rozrzutnik załadowany, tutaj ciężar 3 tony? Czy... Do 4 Do ton 4 maksymalnie. Tutaj zawsze jest jakaś tam, ale kula K80 jest od 3 do 4 ton. Tutaj mamy napinacze łańcuchów, czyli te łańcuchy, które ciągną nam taśmę są tutaj, czyli śruba, tutaj mamy rolkę napinacza z tyłu, ona jest w tym miejscu mniej więcej. A jakie łatwe dojście to jest w ogóle. Bardzo łatwe. Mało tego, operator nie musi zgadywać prawidłowego napięcia. Długość tego płaskownika pokrywa się z tą podkładką i to jest prawidłowe napięcie. Tak samo tutaj na środku ta konsola również jest odzwierciedleniem, czyli operator z kabiny ciągnika, patrząc za siebie, widzi prawidłowe napięcie łańcucha. Czyli jak coś tam luźniejsze dociąga. Dociąga do pewnego zakresu. Dodatkowo mamy windę Jost dwubiegowa z teleskopowym wysuwem, ułatwia podpinanie maszyny szybko, sprawnie, bardzo lekko to się wszystko kręci, tak jak wspomniałem, jest dwubiegowa ta przekładnia. Tutaj mamy dolny zaczep kulowy K80 z amortyzacją standardową, czyli wkładki teflonowe. Powoduje to, że przy tym nacisku do 4 ton, od 3 do 4 ton nie ma jakichś gwałtownych uderzeń, czyli operator w miarę komfortowych warunkach pracuje. Mamy również wskaźnik otwarcia zasuwy spiętrzającej. W tym momencie otwarta jest na około 115 cm, czyli wyskalowane do 1,50 m. Tutaj akurat ten adapter jest w tym modelu 1,5 metra. Operator, to jest bardzo istotne na przykład przy materiałach sypkich, wapno i tak dalej, otwieramy na 20, na 30 cm i powtarzalnie według swoich ustawień operator może to powtarzalnie robić. Dodatkowo mamy do każdej maszyny dodaną tabelę rozsiewu. Tak jak tutaj widzimy, jest ona w języku polskim. Ułatwia wstępne ustawienie, przepraszam, Wstępnie, bo zawsze to trzeba jeszcze minimalnie dodatkowo, korektę trzeba zrobić, ale powiedzmy, że załóżmy chcemy nawozić, co będziemy za chwileczkę rozrzucać. Obornik. Bydlęcy obornik, ciężki taki, on powinien w granicach 20 metrów się rozrzucać. Czyli w mojej tabelce wyszukuję wartość, szerokość roboczą 20 metrów i w tej tabelce pracujemy. Jaką wartość, jakie zagęszczenie ma materiału ten obornik? Około, tam było mówione około 1 do 1. 1 do 1, tak mi się wydaje. No 850 kg gdzieś tam będzie, ale jeżeli przyjmiemy wartość 1 do 1, to będziemy korzystać z tej tabelki, ponieważ ona jest wyliczona w metrach sześciennych. Aha. Nie mamy systemu wagowego, czyli musimy bazować na tym przeliczniku 1 do 1. Jeżeli będzie załóżmy 0,8, że obornik będzie lżejszy, to przemnożyć można, po prostu trzeba to przemnożyć. Wyszukujemy wartość w metrach sześciennych lub w tonach, jaka nas interesuje nawożenie na hektar. Czyli będziemy około 25, 30, 40, 50. Nie no, 20, 25, coś takiego. 20, 25. Wyszukujemy naszą wartość około 20 metrów w tej tabelce. Także tutaj już znalazłem coś takiego jak 21. Przy 6 na godzinę. 6 na godzinę i prędkość taśmy tutaj mamy 21, 2 metry na minutę. Ale uwaga, ta tabela jest wyliczona przy zasuwie spiętrzającej otwartej na metr. Jeżeli zrobię maksymalne otwarcie, może inaczej, jeżeli zmniejszę o połowę, to z tych moich tutaj 21 zrobi się 10,5. Jeżeli otworzę zasuwę spiętrzającą na zasuwę zawsze na jedynce robić na oborniku, czy na całość? Nie, na całość. No całość czyli ja właśnie, muszę dodać pół wartości, czyli muszę, jeżeli chcę te 20 ton uzyskać, to muszę gdzieś w granicach 14 metrów znaleźć, bo dodaję jeszcze jedną połówkę, 1/3 wartość, czyli w granicach szukamy 14 metrów sześciennych, tutaj jest 15, 6 na godzinę, ale 6 na godzinę jest za wolno. Tutaj jest 12 ja powiem na panu, godzinę. że tak 8 chyba pociągnę tym swoim, nie? 8, no to poszukajmy. Tutaj Więcej nie pojedzie. No to mamy 8 Może na jedynie godzinę, 60 podłączymy z przodu, będzie 15, ciągłe. 15, 2 metry na minutę, taka prędkość taśmy. I teraz uwaga, my musimy, zanim załadujemy maszynę, ustalić wartość, prędkość taśmy. Nie mam, wersje rozbudowane mają zamontowany czujnik przekładnia, który i według impulsów podaje nam to prędkość. Tu tego nie mamy, bo mamy w miarę podstawową wersję. Czyli musimy sami ustalić prędkość taśmy. Żeby ustalić prędkość taśmy, uruchamiamy sterownik, uruchamiamy posuw podłogi na pustej maszynie. Ja to robię w ten sposób. Zwykle najprościej śledźcie z zegarkiem. Tutaj mam listwy, robię sobie co załóżmy, bo muszę 2 metry na minutę, czyli metr
metr musi mi pojechać w pół minuty. Zaznacza pan. Znaczę po prostu, przecież to nie jest aż tak bardzo precyzyjnie apteka, ale rozumiemy o co chodzi. Rozumiem, I uruchamiam posób podłogi z zegarkiem na ręku, wypatruję, wyszukuję. Bo w każdym ciągniku może być inny przepływ oleju. Mało. W tym samym ciągniku, jak zmienimy ustawienia przepływ oleju, to co żeśmy robili, to załóżmy na parametrze na 5, on będzie inną prędkością jechał, a jak ustawię, załóżmy na trójce. No wiem o co chodzi, no. Także tutaj manualne ustawienie, no bo nie mamy. Maszyny mogą mieć to, ale ta konkretnie tego nie ma. No rozumiem. Tu nawiązując do obsługi codziennej, takie ułatwienia, 4 punkty smarownicze. Codziennie się smaruje? Nie. Do każdego punktu smarowniczego jest przypisane roboczo godziny, czyli w instrukcji obsługi jest rozpisane, że dany punkt smarowniczy jest 140 roboczo godzin, ten co 60, ten co 20, czyli w instrukcji obsługi jest to wyszczególnione. Co pierwsze idzie? Witam. Obornik, cześć. Obornik, nie, bo popadało. To dobrze. Wcześniej wszystkie funkcje żeśmy sprawdzili. I co to jest do rozrzucania? To jest deflektor, czyli graniczny siew. W tej pozycji, tak jak widać, talerze są otwarte, czyli cały proces rozrzucania odbywa się przez talerze, idzie na pełną szerokość i do tyłu. Natomiast jak ten deflektor hydraulicznie tym siłownikiem zostanie opuszczony, on zamyka nam tutaj przestrzeń za talerzami i rozrzucamy na około 4-4,5 metra, czyli około 60-70 cm od linii koła, czyli siew graniczny, rogi są dosypane, donawożone, fajnie to sprawdza się. Czyli wtedy musimy dawkę trochę mniejszą. Tak, oczywiście, no bo zmniejsza nam się szerokość robocza, automatycznie nie możemy tych samych parametrów się trzymać. Tutaj jako ciekawostka mamy kilka ustawień. Tutaj mamy takie dwie śruby rzymskie, jedna, druga. Te śruby regulują nam wysokość, jak ta zasuwa, ta klapa, czyli ten dolny element, jak wysoko tutaj jest nad talerzami. Przy materiałach bardzo sypkich, gdzie precyzyjnie bardzo małą dawkę chcemy nawozić, obniżamy maksymalnie do łap talerzy. Natomiast przy materiałach typu słomiasty obornik, jak dużo zanieczyszczeń mamy, podnosimy to do góry. Dodatkowo te dwie śruby, ta jedna, jak również tutaj z drugiej strony, ona reguluje nam ustawienia kąta, w które miejsce na talerz spadnie materiał. Czyli jak będą te śruby w ten sposób, na przykład na końcówkę talerza, wtedy będzie mi bardziej rzucało do tyłu, mniej na boki. Jeżeli na środek, tak jak teraz maksymalnie cofnięta do środka talerza, wtedy mamy równomierność rozrzutu, wykorzystujemy maksymalną szerokość rozrzutu. Podnosimy trochę? Nie ma takiej potrzeby. Nie ma? Maszyna jest ustawiona, tak jak widać, tutaj jest około 2 cm, jest wyśrodkowana, czyli to jest ta optymalna, taka fabrycznie ustawiona dawka, dawkowanie, kompromis pomiędzy materiałem słomiastym a precyzyjnym rozrzutem. Coś czuję, że kamienia trafimy. Zerwie się śruba. Co najwyżej. No to się zerwie śruba. No to mamy ich tu dość w zapasie. No dobra. No co, mamy to przeszkolenie zrobione i teraz tylko jechać w pole. Tak. No dobra. Załadować. Najpierw załadować. Co, sprawdzamy coś jeszcze? Chyba nie. No już mamy wszystko. Tak jak mówiłem, wstępne ustawienie, czyli dopasujemy do ciągnika parametry maszyny, czyli gdzie tutaj granica ciągnika, jesteśmy ograniczeni mocowo i później stwierdzimy, jaką prędkością żeśmy jeździli, jaka prędkość taśmy, jaka nam wyszedł rzeczywisty po jednym rozrzutniku, ile nam według tabeli wyszło na hektar. No teraz ile w minutę taśma, czyli stoper włączymy i zobaczymy, jaką mamy rzeczywistą prędkość taśmy. No skąd metr? O metr ma iść? Czy o ile? Nie, minutę albo pół minuty, to sobie sam policzymy. Bo teraz musimy stwierdzić, jaką mamy rzeczywistą prędkość taśmy w metrach na minutę. I to nam da... Można by było tu zaznaczyć i wtedy... No, co to zaznacz tam i stoper, kto ma, bo ja nie umiem tak szybko stopera włączyć. Masz stoperek? Już ile tam, załóżmy w 30 sekund ile pojedzie taśma. Włączymy jak równo się pojawi tutaj, nie? Wtedy. Już? Ja już jestem gotowy. No to dawaj. Nie, może od tego jak równo. To czekaj, to powiedz kiedy. Jeszcze... Ile centymetrów ujedzie w pół minuty, czy tam 15 sekund, to sobie wyliczymy. Już. 15 sekund, a ty zmierz centymetry, dobra?
13, 14, 15 sekund. Dobra, ile? 20. 20. 20, czyli mamy 80 cm na minutę. Dobra, można wyłączyć taśmę. Zejdź do obrotu, wyłącz taśmę. Wałki są na wałku WOM. No i jak, czekaj, jak zapomnisz, dajmy na to wałka włączyć, a posób włączysz i zapchasz tutaj, to ma te tolerancję do tyłu? Jest taki zawór przeciążeniowy, że jak idzie Zatrzymać. podłoga i dojdzie do oporu jakiegoś, to zwykły zawór z kulką w hydraulice. Wypycha kulkę do góry, jest gwizd, ale nic nie wyrwie. No, ale rozumiesz, Jest opcja cofania, że później jest. jak się napcha się tego materiału, Można cofnąć, oczywiście. no, żeby ruszyć, a nie Też masz, dymać, bo Jest Adrian jedna rzecz, zapchał tamten, wiesz, jak i- patrzysz na łańcuchy, nie, bo mówią, a tam stoczniowa, a węglowa, tego nie. Chodzi o to, że musi być mocno osadzony w gnieździe, zobacz, Tak. on jest praktycznie płaski, Nie wystaje. nie wystaje. I wtedy ogniwo całe ci ciągnie. Mhm. To jest tak, jakbyś miał całe zamknięte ogniwo, Tak, tak. a nie tylko na Czubek. no. czubki, nie? I właśnie to jest to. I druga rzecz, że oni parują. Że jak składają, to parują dwa łańcuchy. Tak. Żeby nie było sytuacji, że Tak. któryś będzie ściągał Mhm. albo coś takiego. Albo że będzie naciągnięty, a drugi luźny, nie? Dokładnie. Ale tu tajemnica tkwi w tym cięciu najpierw, nie? Bo to działa jak popatrzy- fres. Jak się popatrzy na te zęby, i one mają specjalną, nawet ten stopień jest obliczony tego skoku na tej żmilce. Mhm. I tu jest naprawdę cięcie. Czyli on najpierw tnie, odbija od tą gumę i dopiero na talerz. A tu guma jest, tak? Tak. A żaden polski rozrzutnik tak naprawdę, który chciał skopiować, nie ciął tego, nie? Były problemy z cięciem. I tu jest tajemnica Dobrze, tego. bo zakładka jest No zalecana. i tak żeś mówił, że kamienie tu powybijają zęby, Ty, ale coś a tam... adapter jest. Ale coś odbił się jakiś kamień tam, słychać było od siatki. No, Gdzie on iskry jest? poszły. Poszedł, czy nie? Do sąsiada. No to teraz nawaliłeś. Szczuba. Dużo? Aha. Zasuwę na ile otwierasz? Na całe. Na całą. No, 1,5 metra tam jest. Jeszcze chyba trochę dalej, będę rzucał. O, jeszcze trochę. Dobra, teraz Zasuwa. tak. Gilotyna do zasuwa. Góry. O, olej. Idzie. Musisz trzymać? Musisz trzymać. Tak, muszę trzymać. Idzie gilotynka. Góry. Jest. Dobra, i teraz posuw taśmy. Teraz postawisz. Już damy obroty. Chyba no? Czekaj, nie, chyba nie. Jeszcze nie. Posuw taśmy. Jest. O. Już rzucę. No, może być. Jeszcze nie rzucę tak jak powinno. Nie? Nie doszło? Nie. O. Ale on ma rozrzut, nie? No. Wiesz, jak jest takie masło ciężkie, nie? No naprawdę nawet 30 metrów zdarzało się. Tu 20 metrów rzuca, a my mamy tutaj tak 18 ustawione. A, mamy skos, nie? Idzie bokiem. Aha, dlatego tam dalej.
dostaję tego masła, nie? Znaczy on taki jest makaron długi, dlatego ciężko tnie. No. Schodzi mnie z obrotu, trochę zmniejszę. Od razu zmniejszyłem to 1,8 dałem Aha. posłów. I od razu ten. No wiesz, tutaj kurde właśnie mówię. Moc jest potrzebna na to cięcie, nie? Sama ilość materiału spada tu, co tutaj. Nie? No właśnie to zauważyłem. Na hektar 20 czy 25 ton, ale na każdy metr kwadratowy tyle samo. To jest ważne. Czy mi się wydaje, że tak jest dobrze. Tak jest I to jest, znaczy, wiesz, i to jest ta siła tego adapteru poziomego, że jednak adapter poziomy mimo wszystko jest skuteczniejszy, dokładniejszy.